czajnikowy.pl. Chcielibyśmy dzisiaj przeprowadzić dla Was pewien eksperyment, odpowiadając tym samym na częste pytanie z Waszej strony, czyli czy można zaparzyć te same fusy herbaciane kolejnego dnia. Czyli krótko mówiąc, czy kolejne parzenie herbaty można odwlec przez całą noc. Oczywiście można, ja wolę jednak rano wziąć świeżą herbatę, która jest po prostu bardziej pobudzająca. Pierwsze parzenie po prostu wypić rano. Polecamy pić drugie parzenie do godziny. To myślę, że jest taka optymalny odstęp między parzeniami, taki maksymalny, ale tak jak pisaliśmy na czajnikowy.pl, możecie znaleźć, że warto przechować te fusy w lodówce, na przykład jeżeli planujemy bardziej odwlec kolejne parzenie. Dzisiaj chcielibyśmy sprawdzić, jak to wpływa na smak, czyli po prostu wypróbować. Mamy herbatę, którą zaparzyłem przed chwilą, jeszcze dopijam i zaraz zrobimy drugie. Mamy herbatę, która sobie stała po prostu na stole całą noc i mamy herbatę, która spędziła noc w lodówce. Wszystko to jest ta sama ilość, te same warunki parzenia i ta sama herbata, czyli gunpowder, zielony gunpowder chiński, czyli zucha, czyli herbata, która jest zwinięta w małe granulki przypominające śrut, czy tam proch strzelniczy, przez co ta nazwa. Gunpowdera polecam szczególnie do tego typu eksperymentów. Jest to herbata chińska, jej listki są zwijane w ciasne grudki, które przypominają śrut czy proch strzelniczy, stąd ta charakterystyczna nazwa. Jest to herbata raczej wytrzymała, o wyraźnym aromacie, charakterystycznym, nieco cierpkawym smaku. Herbata, która będzie dobra w eksperymencie, ponieważ dzięki intensywności naparu będziemy mogli zauważyć, jak mam nadzieję, różnicę pomiędzy smakiem, może nawet kolorem naparu, jeśli się uda, czy jakimiś tam drobnymi niuansami. Będziemy zaraz parzyć drugie parzenia wszystkich tych fusów i porównamy, co się właściwie będzie tylko dało. Tylko muszę opróżnić najpierw szklankę. Nothing really matters, nothing at all. Powstały 3 drugie parzenia 3 tych samych gunpowderów, przy czym 2 z nich stały, jak wskazuje zegar, 12 godzin. Zaparzone wczoraj wieczorem, jeden spędził noc w lodówce, drugi nie. I co się rzuca na pierwszy rzut oka w oczy? Przede wszystkim napar, który przygotowałem przed chwilą, czyli drugie parzenie zrobione bezpośrednio po pierwszym, jest jaśniejsze i klarowniejsze. To już gołym okiem widać. Wczorajsze gunpowdery są bardziej mętne i jakby ciemniejsze, takie bardziej doparzone. Mnie to osobiście przypomina tę sytuację, która spotyka herbatę zieloną, która stoi długo zaparzona. Zauważcie, ona ciemnieje, zmienia po prostu kolor. No, czy się bardziej doparza, czy się coś tam w niej już utlenia. Różne są teorie, ale ogólnie brązowieje. No i mam wrażenie, że to się tutaj wydarzyło. Jeżeli spojrzymy na gunpowder z lodówki i nie z lodówki, to moim zdaniem wyglądają identycznie, czyli po prostu drugie parzenie na fusach sprzed pół doby. Sprawdźmy zatem, jak smakują. Przede wszystkim myślę, że porównawczą bazą wyjściową będzie świeże drugie parzenie, czyli tak jak zaleca producent, tak jak zaleca sztuka parzenia herbaty i tak jak w sumie zalecamy my. Bardzo dobre, zdecydowanie odbiega od pierwszego parzenia, to zawsze się tak zdarza. Generalnie drugie parzenie herbaty wyciąga z niej inne rzeczy, inne smaki, ale jest to poprawne, fajne drugie parzenie gunpowdera. No ale tu oczywiście nie ma żadnych niespodzianek. Spróbujmy zatem drugiego parzenia gunpowdera, który nie stał w lodówce. Trochę zaskakujące. Muszę Wam powiedzieć, że smakuje jakoś tak warzywnie. Trochę jakby kalarepą, mam wrażenie. Jest to nuta, której się nie spodziewam. Nawet bardziej bym się spodziewał, gdyby to ten z lodówki tak smakował, bo można mieć kalarepę w lodówce, wiecie, to może przejść aromatem. Tymczasem, nie no, dziwny. To jest ciekawostka, bo jest coś nowego, coś, czego w gunpowderze nie znałem. W każdym razie nie dogania to, jeżeli chodzi w mojej opinii o jakościowo tego gunpowdera świeżego.
Sprawdźmy, czy czymś się różni fus lodówkowy. No ciekawe, ten przypomina bardziej tego świeżego, ale no czuć, że jest stary, po prostu tak jakbyście mieli herbatę, która Wam ostygła i sobie ją odgrzewacie. Taka sytuacja dziwna, chcecie ciepłą, ale nie chcecie parzyć od nowa. Taka odgrzewana herbata, która ostygła. Jest to ok, da się to pić. Nie ma problemu, w sensie smakuje to ciągle jak gunpowder i jest dobre. Bardzo jestem zdziwiony, że ma tu różne smaki. Rzeczywiście ten z lodówki jest jakby lekko słodszy i bardziej przypomina normalnego gunpowdera. Za to ten zrobił się jakiś taki warzywowaty. Ogólnie oba nie są za smaczne. To jest tak, że da się to wypić i że jest to gunpowder, ale nie. To jest smaczniejsze. To jest po prostu gunpowder. Drugie parzenie gunpowdera. Tak ono powinno smakować. Nie zaszły tutaj żadne zmiany i to ja polecam. Podsumowując, można przechować, jak widać, i w lodówce, i na stole. Nic nie spleśniało, nic nie zepsuło się. Napar smakuje jak powinien smakować, ale jego walory smakowe moim zdaniem się obniżyły. Jest mniej smaczne, mniej fajne. Wolałbym naprawdę świeżego i patrzcie po prostu świeże. Niemniej, jeżeli nie macie innego wyjścia, no to można przechować i ja osobiście bardziej polecam przechować w lodówce, no bo przynajmniej nie robią się jakieś takie dziwne aromaty. Jak to jest u Was? Bardzo jesteśmy ciekawi. Piszcie, jak przechowujecie fusy, jak długo przechowujecie fusy i co o tym w ogóle myślicie? Czy macie jakieś ciekawsze rozwiązania? Do zobaczenia na czajnikowy.pl.